Znajdujemy się w Krakowie na 50. jubileuszowym wschodnioeuropejskim obozie letnim. Treningi na tym wydarzeniu prowadzi Gian Antonio Pinero i Gian Francisco Filo, czyli mistrz świata Open. Za mną widzicie już karateków, którzy ustawiają się do pokazu na rynku głównym w Krakowie, ale to zobaczycie w dalszej części materiału. Zapraszam! Egzamin jest naprawdę straszny. Zaciągnął nas w nocy koło 2:00. Jaki stres jest gorszy? Przed zawodami czy przed egzaminem? The most important. Jestem bardzo zestresowany. Muszę to zdradzać? My advice would be Obóz zaczął się oczywiście od grupowego zdjęcia, teraz już wracamy z tego grupowego zdjęcia. My szybko lecimy wysłać je do drukarni, żeby wszyscy uczestnicy na koniec otrzymali kalendarze z tym zdjęciem grupowym. No i za chwileczkę zacznie się pierwszy trening na obozie, 50. obozie wschodnioeuropejskim. So if you compare with him and he's better than you, you're gonna be like, oh no, he's too good. So and then that energy is no good. But if you see, you're like, wow, he's doing good. I want to do better, better than I can, to one day become like him. Don't wait to be strong after tomorrow or the day. No, be strong right now. And then we are what we think. So if you think right now that you are tired, you give attention that you are tired, you're gonna become more tired. But if you give attention to your breathing and then you take out that thought of being tired. Morning Vibe trening, moi drodzy. Każdy karateka, który pamięta treningi poranne o 7:00, niech wrzuci teraz lajka pod tym filmikiem, bo my właśnie na taki trening podążamy. Nie wiemy, co się będzie działo, jesteśmy bardzo ciekawi, jeszcze nawet nie widzimy grupy, więc nie wiemy, gdzie oni są. No także oglądajcie do końca. Jesteśmy trochę zespani, bo wrzucaliśmy zdjęcia na Facebooka, więc pamiętajcie, że wszystkie fotki z tego wydarzenia znajdziecie na profilu Okiem Sportowca. Jak po pierwszych treningach na obozie? Uważam, że super, szczególnie dla instruktorów, dużo wiedzy. Shihan zwraca uwagę na to, jak poprawiać, jak uczyć, jak nie tylko pokazywać, tylko jak być wzorem dla swoich uczniów. Co jest najciekawsze na tych treningach? Dla mnie najciekawsza jest osobowość Shihan Pinero, który jest wyjątkowym instruktorem, a oprócz tego duch Kyokushin, który tutaj nieustannie od 50 obozów. Niestety nie byłem na wszystkich, ale 50 obozów na pewno jest. Czego sensei życzyłby wszystkim zdającym w tym roku? Powodzenia, a jak nie wyjdzie, to hartu ducha, żeby spróbować jeszcze raz i jeszcze raz. Na dworze już ciemno, bo dobiega końca drugi dzień 50. jubileuszowego wschodnioeuropejskiego obozu Kyokushin. Za nami bardzo dużo już treningów z Gian Francisco Filo, które są niesamowicie inspirujące. Oczywiście dla osób, które nie znają Francisco Filo, niech się nawet nie przyznają do tego. W 1999 roku Gian Francisco Filo zdobył tytuł mistrza świata Open, a 4 lata wcześniej znokautował Andy'ego Haga, więc naprawdę był to niesamowity wyczyn, ponieważ Andy Hug jeszcze 4 lata wcześniej został wicemistrzem świata Open. Oprócz tego bardzo utytułowany zawodnik w K1, a teraz zawodnicy i instruktorzy i osoby trenujące mają okazję praktykować karate pod jego okiem. Shihan bardzo dużo daje takich rad od siebie dotyczących mentalności, dotyczących podejścia sportowego, ale i nie tylko zawodniczego, ale przede wszystkim podejścia do karate i swojego takiego kształtowania ducha walki, więc naprawdę te treningi są niesamowite. No i oczywiście jest też podział na grupy, a druga grupa trenuje z Shihan Antonio Pinero
Pinero, który ze swoim olbrzymim i niesamowitym doświadczeniem, a szczególnie wiedzą z zakresu kichon, wspomaga osoby, które będą już jutro zdawać egzamin. Dzisiejszej nocy czeka nas jeszcze trening nocny, na który serdecznie Was zapraszamy. Świeżo po treningu nocnym z senpai Szymonem Kieczką. Albo może najpierw opowiedz o Twoich wrażeniach po treningu nocnym. No bardzo fajny był, jak zawsze było dużo zabawy, także to mi się podoba. Nie jest taki standardowy ten trening, nie jest on nastawiony na dojazd, tylko na to, żeby mieć z tego fan. Pozytywnie. Godzina jest jaka jest, ale przynajmniej tego rozruchu rano nie ma. Przynajmniej nie ma rozruchu. Powiedz mi, jak do tej pory w ogóle oceniasz cały obóz? No chyba najlepszy, na jakim byłem do tej pory. Ze względu na gościa na pewno też. Ale no ogólnie myślę, że w najlepszej formie wjechałem tu, w jakiej byłem do tej pory na obozie, także jest super. Zdajesz egzamin w ogóle? Tak. Tak? Zdajesz? Jak nastawienie przed egzaminem? No, będzie okej chyba. Mówisz, że wleciałeś w formie, więc chyba będzie dobrze. Będzie okej. Najbardziej się walkami przyjmuję, bo żeśmy się potłukli do kamery wczoraj z chłopakami, lekko potłuczony jestem, ale chyba będzie okej. No to trzymamy kciuki w takim razie za egzamin, a teraz lecimy spać, bo już jest naprawdę późno. Coś koło chyba 3:10. No, 3 z hakiem jest. Os. A przepraszam bardzo, co tu się będzie działo zaraz? Pokaz. Jaki pokaz? A czego? Co będziecie pokazywać? Karatować, Karatować. Jak po treningu nocnym? Zero zakwasów. Krótki. Regeneracja 100%. Jesteśmy w formie życia. No to zaraz to sprawdzimy. Takim sportowcem zostacie sumarny, dzwoneczek, pamiętajcie o dzwoneczku. Super, jak tam po treningu, jak to pokaże? Super! Mi się wydaje, że widowiskowe, dużo ludzi było zainteresowane. Zrobiliśmy show, to na pewno. To trzeba wszyscy. Bardzo dużo ludzi było zainteresowanych. Ale nas też było bardzo dużo, także zrobiliśmy trochę zamieszania na rynku, ale wydaje mi się, że warto już zatrzymać i popatrzeć na to, co robiliśmy. Na pewno zwróciliśmy na siebie uwagę i więcej osób, dzieci dużo było, to Tak naprawdę mi się wydaje, że przyciągnie więcej karatek w przyszłość. Ludzie się zaczęli zbierać, od kiedy my się zaczęliśmy zbierać. Tak, zainteresowanie jest duże. Bardzo fajnie, troszkę się spociłem, nóżki sobie wybrudziłem, ale bardzo fajnie przygotowany przez Shihan. Piękne tam shiwari, piękne, ekwilibrystyczne techniki, także nic tylko podziwiać. Trening na rynku właśnie się zakończył, teraz jeszcze czas na pamiątkowe zdjęcia i fotki. Jak widzieliście, było fenomenalnie, sporo osób się zgromadziło, więc też jest to jakiś dodatkowy plus do promocji karate w Polsce, więc wracamy teraz na halę i zapraszam na egzamin. Jak przed egzaminem?
Jestem bardzo zestresowany. Wszystkie techniki mi się mylą. Kata, tak ciężko, nie żartuję. Jest wszystko ok, kata przećwiczyłem. Wytrzymałość tradycyjnie jest, siła jest, także tylko teraz spokój może mnie uratować. Już się przestraszyłem, jak tak zacząłeś, że kata, że coś tam. Chyba nie będzie problemu z technikami kata, co? Myślę, że nie, no tyle lat ćwiczę, więc to gdzieś tam weszło w głowę, teraz tylko taka powtórka generalna przed egzaminem. Walki to już tylko formalność, tak? Mam nadzieję, żeby nie wyszło w drugą stronę, także nie, wszystko myślę, że będzie ok. No to super, trzymamy kciuki i mam nadzieję, że już jutro drugi dan będzie. O którym ostatnio mówiłem, tak, będzie troszkę ładniejszy. A jak przed egzaminem? Nie, no wiadomo, ten stresik musi być. Bardziej bym się stresował, gdyby tego stresu nie było. To znaczy, że nie jestem zaangażowany w to, a ponieważ ten stres jest, to wiem, że dam z siebie wszystko. Liczę na to, że w momencie, kiedy stanę naprzeciwko Sheehan Pinero i całej komisji, on troszeczkę zniknie. Będzie dobrze, na pewno. Spokojnie właśnie zrobię wszystkie kata, techniki. Sensei ma bogatą karierę też zawodniczą. Jaki stres jest gorszy, przed zawodami czy przed egzaminem? Zdecydowanie przed egzaminem. Zdecydowanie. Znaczy wiem, że nie u wszystkich jest tak samo, natomiast ja zdecydowanie mniej stresuję się przy wychodzeniu do walki, niż właśnie kiedy staję tutaj i Sheehan Pinero na przykład powie twoje ulubione kata. Czasami lubi zrobić niespodziankę, tak jak mi zrobił 6 lat temu. Powiedziałem Geksai dai, na co Sheehan Geksai show. Moi drodzy, powiem wam, że egzamin jest naprawdę straszny. Byliśmy na początku, teraz już zostaliśmy wyproszeni, ponieważ nie można go nagrywać, jednak zrobiliśmy kilka zdjęć z części technicznej. Egzamin jest podzielony na dwie grupy. Pierwsza grupa, która zdaje do pierwszego Q i druga grupa, która zdaje powyżej, w tym nawet do 5. dana. Sheehan Antonio Pinero jest naprawdę wymagającym egzaminatorem. Egzamin rozpoczął się od tego, że Sheehan Antonio Pinero podchodził do wybranej osoby i zadawał jej nazwę kombinacji. I ta osoba na podstawie tej nazwy miała opowiedzieć o wszystkich technikach, które znajdują się w tej kombinacji. Nie pokazać, a opowiedzieć. Oprócz tego na przykład jedną z kombinacji wykonywały osoby trójkami. Najpierw 3 osoby, później 3 osoby, później kolejne 3 osoby. Także Sheehan Pinero każdego bacznie obserwuje. Myślę, że osoby, które zaliczą ten egzamin z wynikiem pozytywnym, będą mogły być z siebie zadowolone, bo atmosfera na sali jest naprawdę gęsta i już z pierwszych chwil egzaminu możemy powiedzieć, że jest naprawdę bardzo ciężko. Tymczasem, jak pogoda dopisuje i sala jest zajęta, to trening Sheehan Filo jest na dworze, więc już szukamy sobie grupy Sheehan Filo i zobaczmy, co dzieje się na tym treningu. Świetny trening z Sheehan Filio, także świetny i ostatni na tym obozie, nie? Także jestem pod wielkim wrażeniem. Miałem pierwszy raz okazję z Sheehan trenować, więc no super, na plus, na plus. Oby przyjechał w przyszłym roku. Bardzo fajne doświadczenie z taką legendą poćwiczyć i zobaczyć jego podejście do treningu i to nie jest tak, że tylko fighter, który tam stara się swoje takie warunki fizyczne podwyższyć, ale też takie właśnie mentalne i właśnie to było ciekawe. Ogólnie rzecz biorąc, program wygląda tak jak z zeszłego roku i z wcześniejszych lat, ale jednak te treningi z Sheehanem Filo dały mocno w kość. No właśnie, jest bardzo dużo treningów na tym obozie, siatka tak naprawdę wyłożona co chwilę jakiś trening. Jakie masz sposoby na to, żeby radzić sobie z tym, żeby przetrwać taką ilość treningów na obozie? Muszę to zdradzać? Za każdym razem śpię po treningu i to jest po prostu takie nieodłączalna część mnie. Zawsze muszę to chociaż 5 minut drzemki zrobić, nie? Godzina 19:10, 4 godziny i 10 minut, egzamin. Jak było?
Co było i jak się sensei czuje? Co było? Były wszystkie techniki, jakie są w karate Kyokushin, we wszystkich możliwych formach i pozycjach. Jak się czuję? Odwodniony. Odwodniony i zmęczony, tak. 4 godziny, 10 minut notorycznej pracy. Kawał czasu. Jutro walki, jak nastawienie przed walkami? Pozytywne. Gorzej, źle to już było, tak? Tak. Dobrze, w takim razie trzymamy kciuki za jutrzejsze walki. 4 godziny i 10 minut, tyle trwała pierwsza część egzaminu na 50. jubileuszowym obozie letnim. Zapytaliśmy Shihana Filo, czego chciał nauczyć uczestników obozu. Wow, of course, many things. Kyokushin is so complete. So we can learn about techniques. We can also learn about behavior. And also, I think the most important part is this inner power that we have to develop. So my point right now is more to try to pass this kind of teaching. The inner power, how to develop the inner power. The most important is practice. So give opportunity for people to practice. That's the main thing. So, and then what we see now here, people are like smashing each other. Now, they have like, okay, I want to knock you out, you want to knock me out, but with respect. And that's the good thing about doing Kyokushin, because you're really yourself. As I said before, you have inside of you that you want to beat someone, so you want to be strong. But actually, when you are sparring, you don't think about that. You're just having fun, actually like having fun. So that's the most important thing. So to train Kyokushin, but to live. Pierwszym takim obozem, na którym uznaliśmy, że to będzie nasz pierwszy międzynarodowy, to był obóz, kiedy Shihan Holander przyjechał do nas, do Polski i zrobiliśmy pierwszy obóz międzynarodowy. Shihan Holander przyjeżdżał do nas przez 13 lat i nauczył nas różnych, powiedzmy, zachowań. Na przykład na stadionie biegaliśmy w kółko i zaczął padać bardzo mocny deszcz. No więc Shihan Holander po prostu położył nas na plecach, kazał nam robić nożyce pionowe, dopóki deszcz nie przestanie padać. Następnie była taka górka w Krakowie, znaczy ona tam dalej jest, w Parku Jordana i zaciągnął nas w nocy koło 2:00, kazał wykonywać seiken chudanski krok w przód i tak pokonaliśmy górkę i schodziliśmy w dół do jeziorka, którego głębokości nie znaliśmy. A komenda padała dalej, prawda, krok przód, krok przód, krok przód, więc pierwsi, którzy z tej skarpy wpadali do wody, prawda, no byli bardzo zdziwieni, następni już się nie mogli zatrzymać. I potem odbywały się w nocy na przykład walki na tej zasadzie, że Shihan Holander mówił: słuchajcie, to jest Kyokushin, to jest wielka sprawa, walczycie za wielką sprawę. To, że 1 czy 2% już z tej wody nie wyjdzie, to po prostu to są straty już zaplanowane. I wtedy ciemno w nocy, jedna latarka i dostawaliśmy wytrzeszczu oczu i nie wiadomo, czy on żartuje, czy mówi prawdę. Po prostu Shihan Holander uczył nas jako trenerów, żebyśmy nie podchodzili do treningu w taki sposób formalny. Że w tym treningu może być jakiś dowcip albo bardzo poważna myśl, która wygląda na dowcip. Także chciałem powiedzieć, że te właśnie letnie obozy to nie tylko były treningi, to było także kawałek życia i jakby próba zrozumienia tego świata, jaki on może być.
Well, I think the most important thing, not in Kyokushin, but in everything, is to be happy. That's the most important. People have to be happy and not to get frustration for something they don't get it or they can't have it. So, because if you have this kind of frustration, you can never be happy. So, for the training, everybody should enjoy, even if they pass the exam or not, but it is only enjoyment and trying to get better. But even by training, doesn't mean if you train a lot that you're going to be better. But at least you have to try it. Well, like I said before, my advice would be join Kyokushin and be happy when you're training. If you're not good enough, it doesn't matter. The most important thing is trying. And also, not only physical, but mentally, it's very, very important. You have this correct attitude, and that will help you. If it doesn't help you too much for your karate, it will help you in your normal life, which is more important. Jeśli podoba Wam się to, co robimy, zostawcie lajka i skomentujcie. 50. jubileuszowy wschodnioeuropejski obóz Kyokushin dobiegł końca. Było to naprawdę niesamowite wydarzenie. Shihan Francesco Filo i Shihan Antonio Pinero przeprowadzili masę bardzo ciekawych treningów. Niesamowicie ciężki egzamin i wyjątkowy trening na rynku głównym to to, co zostanie w pamięci uczestników 50. jubileuszowego obozu letniego. Zdjęcia znajdziecie oczywiście na Facebooku Okiem Sportowca. Ja dziękuję Wam za dzisiaj i widzimy się na następnych, najważniejszych wydarzeniach ze świata Kyokushin. Os!